obejrzyjmy nową zapowiedź. Wow! Faktycznie w Hearthstone'ie będzie wreszcie w sensie klasa grywalna. Death Knight jako grywalna klasa, bo on już... Jezus, jakie dziwne wygląda. Bo Death Knight już kiedyś niby byli w Hearthstone, był taki dodatek, gdzie każda klasa się mogła zamienić w Death Knighta. Ale chyba w końcu faktycznie dają to jako hero'a po prostu. Ciekawe jaki będzie hero power. W ogóle Lajadrin z Artasu. Jest, skrzydła odpalone. Ale w ogóle... Słuchaj, zapowiadają Death Knighta i pokazują jak Death Knight dostaje po głowie? Nie, na pewno nie. Death Knight na pewno wygra. Ale w ogóle muzyka Artas My Son z perkusją. Jest! Tak myślałem, że Hero Power z kimś golem będzie. Co on robił? Ja pierdzielę, 20 minut. Ten Hero Power strzelam, że będzie działał tak, że po prostu będzie się wskrzeszało poległe moby na planszy w ogóle. Ale zobaczmy. Hello and welcome to the tavern. That's right, the Lich King is on the march and will soon arrive. In our next expansion, the Lich King and his undead army, the Scourge, have laid siege to Silvermoon City, capital of the noble Blood Elves. Okay. And Death Knights are coming to Hearthstone. Okay. March of the Lich King is Hearthstone's biggest expansion ever. Okay. We have a new keyword, a new way to build decks, a new minion type, and lots of cards. Okay. Let's get into it. To ma być rzekomo największy dodatek do Hearthstone'a. Czyżby Hearthstone dostawał swoje Realm Reborn? Liv? Hey, Matt. We've seen the Lich King in Hearthstone before, but things are a little different this time around, right? That's right. This time the Lich King's back, joining the roster of heroes, adding Death Knight as the 11th class in Hearthstone. Death Knights are the unliving champions of the Scourge. They fortify themselves with the power of blood, blast their enemies with the chill of frost, and raise the dead with unholy fervor. Kurde, chciałbym, Get to know the new class. You will follow the journey of Prince Arthas Menethil in an action-packed solo adventure as he goes down the dark path that leads him to becoming a Death Knight, and ultimately the Lich King. This is the greatest Warcraft story ever told, now in Hearthstone. In this Proszę bardzo, w ogóle powiedzieli to też, że to jest najlepsza historia w WoWie opowiedziana, okej. In Hearthstone. In this prologue, you play as the new Death Knight class, and you'll Polemizowałbym swoją drogą. face down some of Hearthstone's greatest heroes, including Uther, Sylvanas, and Illidan. The prologue will be available to all players for free. After you complete the prologue and become the Lich King, you'll unlock the Death Knight class, which also gives you access to their core set, and it's huge. 32 cards. No to jest takie, czyli żeby odblokować Death Knighta będzie trzeba najpierw jakby przejść tej prolog kampanii, jak Arthas się staje Death Knight. Okej. Ma to ten taki vibe z tego, jak do WoWa dodali Death Knighta i trzeba było najpierw postać mieć na 55 wylewelowany. Nearly twice the size of the other classes, and will continue to be that large for the future. You'll also get 3 pre-made decks to help you jump right in. Right, we really want to make sure that... I mam nadzieję, że będzie podtrzymany równie WoWowy vibe, że Death Knighti jak wyjdą, to będą kompletnie broken i będą totalnie one-shotowali wszystkie inne klasy, nie? Players had the opportunity to try a bunch of different Death Knight strategies on launch. So we also created the Path of Arthas, which is a set of 26 additional Death Knight cards to help you power up your collection. And the Path of Arthas bundle comes with 3 advanced Death Knight decks, so that you're battle ready on day 1. Oh, and there's still also an expansion set, so that's another 10 Death Knight cards there too. In total, Death Knight launches with a whopping 68 cards. They have a huge card set with 50% more cards than we launched with Demon Hunter. Death Knights have the most varied gameplay of any class in Hearthstone. Okay, there's a lot of cards. Ale podoba mi się, co oni są wprost. Death Knighti to jest najlepsza klasa w Hearthstone'ie. Każda inna klasa, jaką zrobiliśmy do tej pory, była gównem w porównaniu z Death Knightem. Their gameplay, and more importantly, see some of these cards. Let's start with the Death Knight hero power. Ghoul Charge. Summon a 1/1 Ghoul with Charge. It dies at end of turn. Death Knights raise... Z szarżą, a nie z tym... z tym drugim, Rushem, czyli to można prosto w Hero'a, w twarz też the walić. expendable undead to fight for them. For Death Knights, dying is all part of the game. In fact, it's essential to power up some of your new cards using their new mechanic, Corpses. Whenever a friendly minion Ja w dies... ogóle powiem szczerze, ja tego nie powiedziałem, to mogłem na początku powiedzieć, ale
ja mam naprawdę bardzo dużą nadzieję, że to będzie fajne, dlatego, że ja mam już od dłuższego czasu wrócić do Hearthstone'a, ale jakoś, kurczę, za każdym razem, jak próbowałem przez ostatni, powiedzmy tam rok, czy nie wiem ile, zawsze jakoś tak odpadałem na czymś w pewnym momencie. Ostatnio chyba w Murder in Castle Nafria ja chyba odpadłem, jak zobaczyłem ten nowy system tam z tymi kryształkami czy coś, ale już nie pamiętam właśnie na to, co tam chodziło. You add another corpse to the pile. You can see your corpse counter underneath Okay. your mana bar. Many Death Knight cards spend those corpses to unlock additional effects. Okay. So, you ready to show some cards? Let's do it. Okej, All right, czyli here's Army of the Dead. zbiera się ciała Raise up z to 5 poległych... corpses as 2/2 ghouls with Rush. Okej. It doesn't matter what With minions Rush. died to give you the corpses. They're just a resource to be consumed. If the necromantic harvesting of corpses makes you squeamish, you can think about it like recycling, just with dead things. It can also be used to power some Okej. spells. Czyli to się też, jeżeli dobrze rozumiem, to się też liczą poległe miniony wroga. Znaczy, no i wroga, i twoje. Corpse Explosion is my favorite spell in World of Warcraft, Wow. so I'm really excited to bring it to Hearthstone to be the coolest board clear that we've ever made. As long as there's minions on the board and you have corpses, fun never stops. If you have excess corpses but are short on cards, you can use Defrost for some card drop. Draw cards, spend 2 corpses. So there are Okej. numerous cards that Dobra, spend no corpses to do generalnie all ciała sorts of są... things. You might have noticed that there's some cards that have little symbols underneath the mana Zasoby. cost. That brings us to the new big topic, Runy. runes. There are 3 types of runes, and we brought a friend to the Blizzard campus to help reveal them. Kurczę, ale oni to oni faktycznie tą klasę tak rozbudowali gameplay. Ja zaczynam rozumieć, o co im chodzi, że to jest bardziej rozbudowane niż inne. I'm here with the fabulous Ali Straza. Thank you. So excited to be here. We have a new Zalek class coming, straszą Death Knight. All right. And Death Knights use runes to specialize their deck. Ali's going to help us reveal those runes. We have a few challenges lined up for you. You ready to go? Okay. I'm super ready. Let's do it. Oh my god, okej. Welcome to our first challenge. We have 5 tons of snow for you. This is real snow. Yeah. Like actually snow. Wow. Somewhere in this 5 tons of snow Kumacie akcję? Śnieg. is our first rune. Here are your rune finding tools. Okay. Have at it. Oh my gosh. A skąd oni niby wzięli tam śnieg w tych swoich stanach? This might take me a while. Na drzewach śnieg Take nie your time, rośnie. take your time. All right. I'm not very far in. Czadla, to się czadlo. No. I think I could probably Here, require here. some assistance. We'll find this rune. We will find this rune. Oh, what'd you find? Czekaj, ale czemu ten gościu mi pomagał? W sensie, czyli ten gościu zaorkiestrował wysypanie śniegu po to, żeby samemu potem przez ten śnieg się Found it. przebijać. Frost. Beautiful. Frost Rune był pod śniegiem. Found the To ma Frost sens. Rune. Ciekawe, czy Unholy Runa będą szukać na przykład kopiąc grób czyjś. All right, let's go get some hot chocolate before the zombies arrive. Wait, zombies. This is your second challenge. Ugh. What? The rune you're looking for is somewhere in there. Okay. All right. That'd be too easy, so Too easy. yeah. Wish me luck, everyone. Livening up the worms for you. We're livening up the Yeah. worms. Ready? Co ja bym powiedział, że w ogóle spierdala, w ogóle co jest? What does that Ale w feel ogóle, like? jak byśmy przeszli w ogóle od kopania w śniegu do kurde robali? God, wait, what was that? Oh my. Okay, I don't know. Oh, okay. I feel like I'm getting closer. Oh God. Okay, sorry. Just really dig in there. Oh, wait, hold on. Nope. Find Okay, something? nope. Powinni tam wsadzić jakiegoś takiego easter egga, typu, wiecie, taka butelka No. z mlekiem. It was just dirt. Oh, wait. Oh. What do you got? I found it! I don't know what it looks like because I have a blindfold on. Ooh, an unholy rune. That is not real. W ogóle pomysł, żeby zrobić z No tego way. jakaś taką zabawę jest ciekawy, tylko mi się wydaje, że to trochę dziwnie wyszło w świetle bycia zapowiedzią? Bo jakby twórcy... Wiecie, co mi chodzi? Że jakby na przykład, wiecie, co oni mogli zrobić? Oni mogli zrobić dokładnie to, ale to by było chyba sensowniejsze, gdyby na miejscu tej Ali Straszy, czy jak się ta pani nazywała, był jakiś content creator, na przykład Hearthstone'a. To by było moim zdaniem fajne. A tak to jest znowu ta taka sytuacja, jak oni robili z tymi zapowiedziami, na przykład przy Dragonflight, że twórcy, którzy coś tworzyli, opowiadają sobie o tym, co tworzą,
Worms were harmed in the making of Oh, this. that makes me feel better. I didn't want to hurt the worms. That's 2 challenges down. You ready for a third? I'm ready for a third. Let's get popping. Let's do it. Za się boję tego We trzeciego. have here Masz oto, kurde, bo teraz Bloodrun, masz oto garnek z krwią. third and final challenge. Yep. The rune you're looking for is in one of these balloons. It might get a little messy. We do have some protection for you. Okej, czekałem aż powiedzą, że tam jest krew. Wzięli ze szpitala. Looking great. Wszyscy w biurze, w Blizzardzie wspólnie poddawaliśmy krew do krwiobusów, Look good, right? All żeby right. event zrobić. Here is your rune finder. Whew. Ready? I'm ready. All right. Oh my Aha, w ten goodness. sposób. Oh, No dobra, to nie są oh my robaki. god. Oh my god. Oh. Okay. Keep trying. I can't see. That wasn't it. Dobra, ale w sumie to wcale nie było powiedziane, że to nie jest krew. Oh, a rune. A rune! No fajnie, że nie powiedzieli, to możemy sobie tylko wyobrażać. The blood rune. I think that this was definitely my favorite challenge. Why is that? You know, just... I'm sorry, I had to do it. All right, all right. Ali Strauss, it's been wonderful. Ciekawe, czy to było ustawiane. I to Thank you pytam very, very serio much teraz. for having me. This was an absolute blast. Back to me. Ale znowu, kurde, właśnie to by było wiele bardziej wiarygodne moim zdaniem w tym sensie, takie naturalne, gdyby tam był ktoś, komu, wiecie, ufa community. Chyba, że ta Aliston, to czy jak tej pani tam, to jest ktoś taki, a ja jej nie poznaję po prostu, bo ja nie znam content creatorów Hearthstone, ale chyba nie jest, nie? Thanks, Ali. We mentioned earlier that Death Knights have the most varied gameplay of any class. We're not just saying that. Runes are a way of specializing your Death Knight deck towards a wide range of playstyles. Blood, Frost, and Unholy runes. These are critical to building a Death Knight deck. During deck construction, there are 3 rune slots. You can fill them with any combination of Blood, Frost, or Unholy runes to choose how much you want to devote yourself to that playstyle. Your deck's runes control what Death Knight cards you can add to your deck. We wanted to build a new axis for players who liked deck building to give them more depth when constructing decks. If you're someone who prefers to use other people's decks, don't worry. The rune system's going to feel pretty invisible. It's copy-pasting deck codes is going to feel pretty much the way it was. Since most Death Knight cards have rune Bardzo art, dobrze, bardzo dobrze. To jest to samo myślenie, które Blizzard miał, jak projektował nowe talenty w WoWie. Bardzo uważam, to jest jakby, żeby... Rzeczywistość roku 2022, internetowej mety tego i tak dalej, że... No, słuchajcie, jak wygląda deck building w Hearthstone'ie? Czy jak zaczyna się sezon Hearthstone'ie, to czy gracie, czy graliście w Hearthstone'a, to czy wchodziliście to i mówicie, dobra, ja skompletuję sobie teraz swój deck i nim dojdę do jakiejś tam rangi, coś tam wpisujesz w internet po prostu i kurde, i kopiujesz stringi i po prostu kompletujesz karty. No taka jest rzeczywistość, więc cieszę się, że Blizzard wreszcie nie tylko w WoWie zaczął nie wypierać tę rzeczywistość, tylko zaczął przyjmować ją i jakby tworzyć wokół niej. on them. Runes greatly impact what your deck feels like. Corpse Explosion requires 2 blood runes, so your deck has to have at least 2 blood runes to be able to add Corpse Explosion to your deck. Death Knights can do many incredibly powerful Ale one things. się But wyczerpują you can't od just razu? To cherry jest na pick całą the grę? best cards. The rune system lets you specialize your deck, but in a very flexible way, full of interesting trade-offs. So let's talk about how each specialization of Death Knight plays and what makes them unique. Well, first, Blood Death Knights. Blood Death Knights are big meatbags and incredibly resilient. They drain life force from their opponents and defend with walls of flesh and bone. They have these powerful removal cards, lifesteal, health manipulation, and huge minions, and they control... Czyli jeśli dobrze rozumiem, jakby są 3 runy i każda z nich definiuje, ile możesz, zakładam, że po 10 na przykład, ile możesz mieć kart jakby przypisanych Death Knightowych do danej runy. If you want to dip your toe into blood with a single blood rune, you can get big defensive minions. Removal, disruption, all of that's valuable to Blood Death Knights, but it's also powerful to other decks that focus on other runes. Blood Boil is another powerful control tool against wide boards when you're... Cześć, lifesteal, infect enemy minions at the end of your turn, they take 2 damage. low on health. Both Blood Boil and Corpse Explosion require 2 runes, so they'll define how your deck works, but give you that ability to flex into other runes for that extra versatility. And if you're super excited to dive headfirst into Triple Blood, then Pyrrhic Blood can give you an extreme effect that increases your max health. Ale i ten Vampiric Blood na przykład to można mieć tylko jak się wzięło 3? Tak, dobra, ja teraz, okej, widzę. Rozumiem, czyli niektóre karty, czyli to nie jest tak, jak powiedziałem do końca. Jakby będzie tak, że niektóre karty będzie można wziąć i używać tylko wtedy, jak odpowiednio właśnie ilość run wziąć. Jeżeli masz z tych 3 run wszystkie wziąć na Blood, to tylko wtedy możesz na przykład Vampiric Blooda używać.
Okej, i to daje hero'owi 5 HP, 3 corpses to gain 5 It can more. give you an extreme effect that increases your max health. Okay, Frosty Cave. Brzmi to These super. are my favorite. They slice and dice their way Ja through od razu their opponent. powiem coś, co mi się nasuwa od początku i chyba nie tylko mi, podejrzewam, że wielu graczom Hearthstone'a też. Fajnie by było, gdyby zrobili tak z innymi klasami też, nie? Bo to faktycznie to brzmi bardzo fajnie. Ja w Hearthstone uważam się już od dłuższego czasu za zdecydowanie bardziej casualowego gracza i wydaje mi się, że właśnie w Hearthstone też muszą się posłużyć dosyć podobnym myśleniem co w WoWie. Tak mi się wydaje, może się mylę tutaj, żeby postawić przede wszystkim jakby na ten właśnie, na ten gameplay, jaki uskutecznia większość player base'u, a jakby dopiero potem jakby drugorzędnie patrzeć jakby na to, co się dzieje wyżej, jakby i na metę, no bo mety i tak dalej zawsze będą, ale istotne chyba najbardziej jest to, żeby właśnie ten tak zwany statystyczny player base jak najbardziej zadowolić, żeby Hearthstone był po prostu jak najciekawszy jakby w swojej istocie. Bardzo dziękuję Tamika za 11 miesiąc suba. Bardzo dziękuję za premię. Flurry of cold steel and Dobra, icy teraz blast. Frost. They utilize direct damage, spell synergies, the Frost spell school, mana manipulation, and of course some freeze. Here are some single Frost cards. Okay. We've got some card draw. Okej, draw a card to... No dobra, tam to after a friendly undead dies, draw a card. No takie psa nudne te karty. Deal 4 damage, your next spell costs 2 less. Some direct Wow. damage. Mechanics well suited for Frost decks, but also available to decks focused on other runes. Okej. These are a couple double Frost cards. Horn of Aha, no Winter is właśnie, great teraz będą coraz lepsze jakby pod Frosta, okej. Refresh 2 mana crystals, Horn of Winter, okej. for bursting out Jak u druida, a tutaj jest legenda. 2 spele drawujemy, jeżeli są oba frost spellami, tu some zadajemy 2 combo pieces obrażeń together. wszystkim. Overseer Frigidara provides some strong synergy for decks that focus on Frost School spells. And here's a triple Frost card, Frostworm's Fury. 5 damage, Only a free triple solar Frost enemy. deck can use it, but it can deal damage, freeze the enemy board, and put a threat of your own on the board. And it's a Frost Ja School lubię, jak te spell. karty w Hearthstone są, jakby ich efekt kojarzy się faktycznie z tymi, co te spele robią w grze. Ten Frostworm's Fury matters for many of their synergies. jest przykładem Okay, na okay. to. Last is Unholy. This is my favorite. Unholy Death Knights raise relentless armies of the undead. They flood the board with minions and buff them all. They're also the most adept at generating and using corpses. For just a single Unholy rune, you'll get some powerful options like these. Perfect for Unholy decks, but also attractive to other strategies that might want to generate more corpses. In double Unholy, Battlefield Necromancer's great at keeping Czyli you to chyba będzie taki po prostu skupiający się na kontrolowaniu jakby boardu with taunt minions. minionami po prostu. And if you've generated a whole bunch of corpses, Lord Marogar is the ultimate corpse spender, but requires entirely dedicating your runes to Unholy. Bone All right, Storm! that covers Blood, Frost, and Unholy, but there's also a few Death Knight cards that require no runes. These tend to be more general purpose cards, generically useful to mini decks. Between the Death Knight core set, the Path of Arthas set, and March of the Lich King, there are 68 Death Knight cards entering Standard, including 10 legendaries. 10! Okay, 10. you've seen what the 3 rune types are 10 all pomarańczowych! about, but how do Rozumiecie? they fit together to make Świecą. some sweet decks? Well, I mentioned before that the Path of Arthas bundle comes with 3 pre-made decks to get you started. Well, let's take a look at a couple of those now to help make the rune system clear. The blood deck from Path of Arthas is Znowu Blood, Blood, odpowiednik starter buildów w Now remember, talentach, nie? corpses are a new resource for Death Knights, but control decks don't run a lot of minions, mostly just big ones, so your corpse generation is kind of low. So we'll dip into Unholy for cards like Graveyard Shift, which is a very efficient corpse generator. You get 4 corpses from just 1 card. The Path of Arthas Frost deck is a spicy combo deck. It's triple Frost, powerful Frost spells for direct damage, mana cheating, and icy combo potential. Matt, you're in for an absolute flurry of ice shards going to be thrown your way. That's fine. I'll counter with Unholy Frost for Smork from the grave! You'll never be able to clear all my... Kurde, jestem pewien, że to było bardzo sztywno oskryptowane, bo to jest po to, żeby zasugerować, że będzie można mieć różne buildy, które się tam And card draw kontrują i że synergies from każdy Frost jest will help keep the waves of undead coming. We'll Może see sobie about that. dopowiadam, ale tak, Oh, and I almost forgot. sprawy We takie keep ważne. mentioning undead. Oh yeah, undead. Undead is a new minion type, representing the various forms of dead minions that have been brought back to life. Ja chyba dawno nie grałem w tego Hearthstone'a. Nie było typu miniona Undead w Hearthstone'ie? Ty, ja w ogóle, bo jak były te karty, to ja patrzyłem na to, że są oznaczone Undead, ale w ogóle nie miałem takiej w ogóle... Tak? For example, we've got Infected Peasant. Co ty gadasz w ogóle? That's a living minion. It death rattles into Undead Peasant. Undead minion. I mean, it's right there in the name. And Skeletal Sidekick Ty, ale ja mam nadzieję, że paladyni będą mieli egzorcyzm i tak dalej, który będzie zadawał bonusowy damage Undeadom, tak? will buff any undead minion.
A common phrase you'll see for undead synergies is, if a friendly undead died after your last turn. This new minion type cares about death, so if your opponent cleared your board on their turn, or you traded your minions in on your current turn, cards like Boneflinger will be active. When designing Undead, we wanted to find a mechanic that made players feel like... Czyli to może być ustawione jako taka instant reakcja na to, jak przeciwnik czyści ci... Their minions were really rising from the grave. Turns out, the perfect mechanic was right under our noses the whole time. Reborn. Originally from the Saviors of Uldum expansion, Reborn means that the first time a Reborn minion dies, it returns to life with 1 health. Tak, robiło się... Jezus Maria, ja pamiętam tę mechanikę. Tak, mnie denerwowały. Był jakiś deck, nie pamiętam kogo, druida bodajże, który był tak denerwujący z tym Rebornem. To było tak broken. Ale, kurde, teraz nie pamiętam. To chyba było za czasów tych... To było chyba za czasów koboldów, tam kobold coś tam, był taki dodatek. Reborn is back as an evergreen keyword. And if we've got a minion type that cares about dying, and that uses Reborn, hey, that gives me an idea. We haven't made a Rager lately. Scourge Rager ends up as the 5/1 Rager stat line, but triggers your undead synergies. And it's great value to resurrect, too. Okay. We poured over every Hearthstone card we've ever made and added the undead type to hundreds of minions from past sets. But especially with the addition of Undead, we kept running into questions like... I naprawdę karty jak Talnus nie były Undead? Nie było w sumie mechanik Undeadowych. W sumie jak tak sobie pomyślałem, to faktycznie. Skeletal Dragon an Undead or a Dragon? We concluded the coolest answer would be both. So we've added dual type minions, such as Undead Quillborf. Wow! O kurde. Jezus Maria, to teraz będzie osobne liczone jako Murloc i Pirat. Ciekawe, czy to się będzie... jakby, wiecie o co mi chodzi, że jakby, jeżeli jest efekt, który działa i na to, to czy jeżeli ktoś jest i tym, to efekt zadziała podwójnie. Wiecie o co mi chodzi. Strzelam, że nie. Ale kurde, to już, jak ja widzę tylko nazwę Murloc i nazwa Pirat, to też już takie absolutnie rakogenne mi się talie kojarzy. Pirates that happen to be Murlocs. O właśnie, przecież jest ten, patches, no. Or demons. Or this brand new undead beast, Invincible. The Lich King steed is a... Skąd ja znam tego? Skąd ja znam to? A, ja wiem, to jest jeden z tych strasznie łatwych mountów, nie? W tym MMORPG, tak, kojarzę go. Tak, kojarzę go. On chyba 100% ma, nie? W sensie mi naprawdę szybko i łatwo King Steed is a tavern full of stats that's great for undead focused decks. So we've got the Lich King, Death Knights, and Undead. There's still a whole expansion to go over, though. Let's grab some friends. No, konia Artasa. No, to kojarzę, tak. Hey! Okay, so let's talk about the new expansion. Our story begins as the Lich King wakes from a long... Ja wiem, że jestem taki czepliwy tutaj, ale... Hey, friends. Hey! Okay, so let's talk about the new expansion. Our story begins as the Lich King wakes from a long slumber. He sends his undead armies against the cities of Azeroth, kicking off the Second Scourge War, or as World of Warcraft players might call it, Wrath of the Lich King. Oh, Wodka mentioned, boys! Wodka hype! A nie, jesteśmy już miesiąc po premierze Wodka. Nie, to Hearthstone's latest expansion casts a spotlight on one besieged city, the Blood Elf capital of Silvermoon. Now, along with the Death Knights, half of our classes have allied with the Lich King's Undead Scourge, and half with the Blood Elves, right? Okay. So here's a rundown of what the Scourge Aligned classes are up to. Okay. Warlocks use Frightful Soul Magic. Okej. Priests have Necromancer. Okej, czyli oni rozdzielili klasy na pół i jedno pół jakby idzie w stronę sprzymierzenia się pewno kart też z tym związanych z Silvermoon i jakby światłością, jak mniemam, i elfami, a druga połowa klas predeterminowana z tymi, z plagą. A czekajcie, bo to właśnie były dwa pierwsze przykłady, które chciałem strzelić. Priest i Warlock, no to wiadomo, że plaga. Kto jeszcze do plagi? Ciekawe, dokąd dadzą Warriora. Hunter myślę, że do elfów. Co jeszcze? Monk do elfów też myślę, i do światłości. Dobra, zobaczmy. To raise the dead. Shamans are calling forth Szamany, ancient spirits of the Drakari ice to myślę, trolls. że do plagi. Rogues Drakari, craft clever concoctions. Druids bring forth skittering death. And all of them can take advantage of exciting new undead synergies. There are also numerous undead in neutral, and that'll establish a foundation for undead decks to come. So that is the Scourge, but we've also got lots of Blood Elves. Blood Elves. Silvermoon is the capital city of the Blood Elves, and we had a really wonderful time turning this beautiful, warm, and sunny city into an icy battle. Szkoda, że wy mieliście taki pomysł, a nie game devowie WoWa na przykład, żeby odnowić Silvermoon. Silvermoon City is located in this region called Quel'Thalas, and the Blood Elves will fight to the end for their homeland.
So there are 5 major factions of Blood Elves, and each is represented by one of our classes. First up, the Magisters. Kurde, ale They are estetyka Blood mages, Elfów and jest they're led zajebista. by the Grand Magister Romith. They're masters of magic. Next up, the Farstriders, led by Haldron Brightwing. Hunters. They're resourceful hunters and sling arcane arrows at their foes. I'm really excited Prosta for the Blood sprawa. Knights, a very different sort of paladin. Blood Elves have bent the light to their will by force and are To ciekawe. Myślałem, że paladyni będą po stronie plagi, a nie światłości. darker and more vengeful than most of the other paladins you've seen before. Blood Matriarch Liadrin, who you also saw in our opening cinematic, commands the Blood Knights. Okej. Yeah, and To then for zapewne warrior, będzie taka entry legendarka, którą dostanę. we've got the Spellbreakers. They're valiant defenders of the city, and they're led by Asvedon the Grand Shield. But Warrior also features a few other extra spicy cards that I'm particularly fired up about. W sumie, wiecie co, jak teraz sobie pomyślałem, to było oczywiste, że Warrior będzie po stronie światłości. Wiecie czemu? Nie, w sumie właśnie sam w głowie skontrowałem swój własny argument, bo chciałem powiedzieć, że gdyby wojownik był po stronie plagi, to w sumie jest po prostu Death Knight. Ale w sumie wojownik po stronie światłości to jest po prostu paladyn. And finally, we've got Demon Hunter. No, gdzie Following Demon some Hunter jest? regrettable recent events, many of the Blood Elves have become addicted to fell magic, transforming them into fell Blood Elves. dobre. They're now outcasts of Blood Elf society, Dobre. lurking in the dark corners and alleys of Silvermoon. But when the Scourge attack, they unite under the leadership of Feller and the Forgotten to join the fight. That covers the 5 classes, but we've also got many of the denizens of Silvermoon in neutral, including Lorthamar Throne, the Regent Lord of Quel'The Lost. O. A kto to jest? But there's something else that unites the Blood Elves, isn't there? There is. We've also got a new keyword for the expansion, used across the Blood Elven classes and neutral. It's called Mana Thirst. Mana Thirst cards do something extra if you have X mana Uzależnienie od crystals. mana. It doesn't spend that mana. These cards just become more powerful past a certain point in the game. Okej. Okay, I have one last card to show you, and this is a special one. Mana Thirst represents the Blood Elves' dependence on magical energies, and the main source of magical energy for them is the Sunwell, this great font of magical power that Silvermoon is built. Ale wiecie co, mi się to strasznie podoba, też taka trochę jakby taki off-top może, ale ja mimo wszystko przekonany jestem, że lwia część graczy Hearthstone'a, którzy grają w Hearthstone'a, bo lubią grać jakby dużo grają w Hearthstone'a, wiecie, taki rdzenny player base, ma totalnie w dupie lore, ale tak kompletnie, nie dają najmniejszego, ale może się mylę, przy czym może się mylę. Nie mówię, że jestem tego pewien, ale tak myślę, że totalnie nie dają... Wiecie, to już jest nieźle, jak gracz WoWa daje jakiś panie lore w WoWie, a co dopiero jakby gracz Hearthstone'a. Ale bardzo doceniam to, mi się to strasznie zawsze podobało, że oni właśnie taki jednak jak zapowiadają nowe dodatki i tak dalej, to się jednak trzymają tych jakby tego, żeby dawać ten smaczek, taki ten flavor właśnie tego Warcraftowego lore do tych kart. Ja uważam, że to jest bardzo ważne. This is Hearthstone's first neutral spell, and everyone is going to get a chance to give it a try, as we're giving it out just for logging in, for free, starting today. And darmowe karty, we have a rozumiem few się. more announcements to share. There's an exciting new type of collectible coming, signature cards. One of the most requested types of cosmetics. O kurde, dają transmogi do Hearthstone'a. This new card showcases the full card art. Here's a look at March of the Lich King signature cards. We've gone with an icy sepia style, along with a dark Bardzo dziękuję Jorgorek za 4. miesiąc Prime, bardzo dziękuję. scourgy frame. Scourgy In total, frame. there are 18 signature Ty, centralnie, kurde, skiny, w sensie transmogi do kart w Hearthstone'ie. Zajebiste, for the jestem za. March of the Lich King, including 15 legendaries. O, Invincible znowu. You'll find them in card packs, and Jest they're not zajebiste, craftable. w ogóle, ale jaki w ogóle... Ale w sobie jaki oczywisty pomysł w ogóle, który tak leżał jakby pod biurkiem przez ten cały czas. March of the Ale Lich King świetne. Golden Packs have been upgraded to Signature Golden Packs. Super. They have a higher chance of including legendaries and signature cards, and will be available for direct purchase at launch. And here's one more. Lorthamar Throne. We think signature cards are elegant and unique, and we hope you will too. Spoko. Znaczy kolory mogłyby być. Ale zakładam, że... Aha, kolorystyka pewnie będzie utrzymana, jakby transmogów kart w zależności od dodatku. Okay, we're almost done, but we do have one more thing. Cord, got something cool to share? Yeah, let's talk about events. All right, we've had events in Hearthstone, Okay. like Midsummer Fire Festival, Noble Okay. Garden, and To Lunar brzmi New Year. ciekawe. What's changing? No. Well, our events have been delivered mainly through legendary quests, which were great, but we'd like to do more. And to do Mało, that, przyznam, że mało w tym się... we've created a new event system. Time-limited events now have a dedicated place within the Hearthstone menu, and when an event is active, a wax seal will replace the journal button to let you know something special is going on. Okay. When you first enter, you'll be presented with an invitation to join in the festivities with a rundown of the event. There's now a dedicated page of the journal to support new events with quests and rewards. We've kept much of what's fun about legendary quests, you know, play the game, complete quests, get cool prizes. But now we present those rewards front and center, paired with awesome art Ja w większości chyba and a nawet nie little bit wiedziałem, of że to story. jest And they're Hearthstone. placed on a reward track, allowing us to better control content pacing.
we're kicking things off Że nie miałem takiego w ogóle, że o, jest Halloween, to będzie jakiś event fajny w Hearthstone. with the Knights of Chociaż nie, były. Hollow's End event. The Headless Horseman rides north to answer the call of the Lich King. And it's not just quests and rewards from this event. At the same time, the entire Będzie można farmić tego Headless Horsemana Mounta w Hearthstone'ie. Ty, w ogóle kiedy karty... Słuchajcie, zostańcie ze mną. Mounty dla kart w Hearthstone'ie. Że kładziesz kartę i twoja karta jest na przykład na koniu Headless Horsemana. I będzie można je farmić jak w WoWie. Knights of the Frozen Throne set will be added to core, making free for Będzie everyone karta, takie and jeździła. back in standard. So you can go play with all the old hero cards. And when does this go live? Right now, Right now. the Knights of Hollow's End event lasts for 2 weeks, and Knights of the Frozen Throne will remain all the way until the launch Czy on się już of nie March skończył? Aha, no w Hearthstone'ie się zaczyna. to the Lich King. Now you can Na przyszłość mam nadzieję, że to połączą, że będzie... Bo w WoWie się Hollow's End właśnie kończy, to mam nadzieję, że to catch połączą. up on what happened the last time the Lich King visited the tavern in preparation for his Invincible na Invincible, no kurde, to było zajebiste. permanent return on December Ej, ale jakby śmiechy śmiechami, w sensie my się śmiejemy, ale Hearthstone jest taki goofy, tak? Jakby tam jest taki humor, to było zajebiste. To było. Oni moim zdaniem właśnie powinni iść takie rzeczy. Well, that wraps it up. The March of the Lich King pre-purchase bundles are available now. Chłop, jakiego Frostmorna ma, chcesz też... And the Mega Bundle this time is focused entirely on constructed play, including 2 signature legendaries, 5 signature golden packs, and the entire 26-card Path of Arthas bundle, along with the typical card packs and goodies. Thank you very much. Don't forget to log in now for your free Sunwell card, and check out Knights of the Frozen Throne cards back in Standard. Ja nie ukrywam, że bardzo też ważnym czynnikiem jednak będzie ta kwestia tych monetyzacji, tego jak drogi do zdobycia tych dobrych kart, jakby, bo to jest coś moim zdaniem, co w Hearthstone wymagało poprawy. Oni poprawili to, co prawda, ale jeszcze chyba nie tak, przynajmniej takie miałem uczucie, jak tak pogrywałem bardziej, nawet nie grałem, co pogrywałem ostatnimi czasy, więc to też będzie sprawdzić. Ale brzmi jak plan, to co, to będziemy chyba sprawdzać Hearthstone'a. Brzmi fajnie. Znaczy nie teraz, ale chyba w jakimś tam nadchodzącym czasie w takim razie. Bo ja naprawdę kibicuję Hearthstone'owi. Jeżeli Hearthstone mnie wciągnie, to totalnie Hearthstone będzie może być drugą grą na streamach obok WoWa. Dobra, no. We can't wait to see you in Silvermoon. Peace out.